Witam! Zapraszam na pyszne i bardzo popularne gniazdka z ciasta parzonego. Smażone gniazdka są idealne na tłusty czwartek i na inne okazje. Dzisiaj proponuję Ci smaczną wersję z kremem budyniowym. Zapraszam na filmik ze sprawdzonym przepisem na pyszne gniazdka z kremem. Najpierw przygotujemy krem. Oto składniki. Do garnka wlewamy 450 g mleka z małą szczyptą soli. Mleko podgrzewamy na małym ogniu. Kiedy zacznie wrzeć, wyłączamy gaz. W tym czasie, kiedy mleko się podgrzewa, szybciutko do miski wlewamy żółtka 110 g z około 6 jajek i wsypujemy 120 g cukru, około pół szklanki. Od razu szybko mieszamy, następnie wsypujemy 45 g mąki pszennej, około 1/4 szklanki i mieszamy dokładnie. Kiedy mleko zacznie się gotować, wlewamy je przez sitko do żółtek. Wlewamy na 2 razy i mieszamy. Następnie mleko przelewamy z powrotem do garnka i podgrzewamy na małym ogniu. Cały czas mieszamy. Po kilku minutach krem zacznie gęstnieć. Mieszamy energicznie, żeby nie było grudek i żeby krem się nie przypalił. Kiedy zacznie bulgotać, gotujemy jeszcze przez 3 minuty, cały czas mieszając. Krem jest gotowy. Teraz do kremu dodajemy pokrojone masło 25 g i mieszamy, aż masło się rozpuści. Gorący krem od razu przelewamy do płaskiego naczynia, które wcześniej trzymaliśmy w zamrażarce. W ten sposób nasz krem szybko obniży swoją temperaturę, a to jest bardzo ważne dla struktury kremu. Krem przykrywamy folią, tak aby dotykała krem. Wówczas nie utworzy się na nim skórka. Kiedy krem wystygnie, wkładamy go do lodówki. Do zrobienia gniazdek wykorzystamy rękaw cukierniczy. Potrzebna będzie końcówka w formie gwiazdki. Rękaw cukierniczy może być plastikowy lub bawełniany. Teraz przygotujemy ciasto parzone. Z tych proporcji wyszło mi 16 gniazdek. Do garnka wlewamy 150 g wody i 100 g mleka. Wsypujemy 10 g cukru, niepełna łyżka, dużą szczyptę soli, 2 g. Dodajemy 130 g pokrojonego masła w temperaturze pokojowej. Garnek stawiamy na gazie i podgrzewamy mleko. Rozpuszczamy masło. Masło powinno się rozpuścić, zanim zagotuje się woda. Teraz zobacz, zaczyna lekko bulgotać coraz bardziej. To jest moment, kiedy wrzucamy naraz całą mąkę. Tak. I od razu szybko mieszamy. Szybkim, zgrabnym ruchem. Trochę mi jest tutaj niewygodnie. Gotujemy ciasto, a potem będziemy je smażyć, czyli to jest podwójne gotowanie ciasta. Widzisz, będzie się robiła kulka. Cały czas gotujemy ciasto. Ciasto jest gotowe. Zobacz, na dole Na dole widzisz, na dnie garnka
jest taka skórka. I ta skórka znaczy, że ciasto jest już gotowe. Ok? Ciasto jest gotowe. Ciasto przekładamy do miski lub do misy miksera. Będziemy je studzić. Jeżeli robisz je w robocie planetarnym, wykorzystaj tę oto końcówkę i mieszaj ciasto przez około 3 minuty, aby obniżyć jego temperaturę. Ja moje ciasto studzę w misce. Ciasto rozkładam w misce. Co jakiś czas je mieszam. Po około 7 minutach ma już odpowiednią temperaturę i można dodać do niego jajka. Roztrzepujemy 300 g jajek. To 5 jajek o wadze 75 g każde, ważone ze skorupką. Wlewamy po jednym jajku. Mieszamy tak długo, aż jajko wsiąknie w ciasto. Początkowo po wlaniu jajka ciasto się rozdwaja, ale po chwili mieszania robi się jednolite i gładkie. Kolejna porcja jajek. Widzisz, ciasto lekko się rozdwaja, ale potem robi się już gładkie i coraz bardziej pulchne. Ciasto można też zrobić mikserem ręcznym dla ułatwienia. Nie polecam Ci końcówki do ubijania. Lepsza jest końcówka spirala do ciasta drożdżowego. Ta jest idealna do ciasta parzonego. Jak widzisz, ciasto już zmieniło konsystencję. Teraz sprawdzimy, jakie jest gęste. No, jeszcze brakuje jajek. Wlejemy jeszcze troszeczkę. Ile jajek wlewamy do ciasta zależy od wielkości jajek, od mąki, od wilgotności ciasta. Dlatego pod koniec musimy sprawdzać konsystencję ciasta. Ciasto nie może być ani zbyt rzadkie, ani zbyt gęste. Musimy uważać z jajkami. Takie jest idealne. Czerwona strzałka pokazuje, jak ciasto powinno zwisać z łopatki. Tworzy taki trójkąt. Jeżeli ciasto będzie za twarde, trudno będzie je wyciskać z rękawa. Jeżeli zbyt rzadkie, to opadnie i nie utrzyma swojej formy. Ciasto, które teraz robimy, można nie tylko smażyć, ale i piec w piekarniku. Do usmażenia gniazdek wykorzystam małe karteczki z papieru, które układam na natłuszczonej blaszce. Dzięki temu nie będą mi się przesuwać podczas wyciskania ciasta. Teraz napełniamy niecałą połowę rękawa cukierniczego ciastem. Na papierek wyciskamy gniazdko o średnicy 6 cm. Jeżeli chcemy piec w piekarniku, pieczemy przez 15 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza, góra-dół i dalej w temperaturze 190 przez następne 15 minut z leciutko uchylonymi drzwiczkami. W tym czasie rozgrzewamy olej. Będziemy potrzebować około 1 litra oleju. Ja używam olej arachidowy. Olej nagrzewamy powoli, aby nagrzał się równomiernie. Temperaturę sprawdzamy termometrem. To nam zagwarantuje pewny efekt smażenia. Kiedy olej nagrzeje się do 168 stopni, zaczynamy smażyć. Na olej kładziemy gniazdko z papierkiem na górze. Kładziemy po kilka sztuk. Gniazdka powinny swobodnie pływać i nie dotykać dna patelni. Po minucie smażenia za pomocą pincety zdejmujemy papierek i odkładamy na talerz. Smażymy po około 5 minut z każdej strony. Cały czas kontrolujemy temperaturę oleju. Temperatura nie powinna przekroczyć 180 stopni. W razie potrzeby zmniejszamy gaz lub go wyłączamy na chwilę, aż temperatura oleju spadnie. Minęło 5 minut. Gniazdka możemy obrócić na drugą stronę. Jak widzisz, gniazdka bardzo urosły podczas smażenia.
Gniazdka lekko przyciskamy łyżką, aby były zanurzone w oleju i aby były równo usmażone, bez jasnej obrączki. Minęło 5-6 minut. Nasze gniazdka są pięknie zabrązowione i usmażone w środku. Możemy je wyciągnąć z oleju i ułożyć na papierze kuchennym, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Zanim zaczniemy smażyć kolejne gniazdka, sprawdzamy temperaturę oleju. Kiedy ma już 168 stopni, wkładamy kolejne gniazdka papierem na górze. Przed smażeniem warto przygotować sobie plan działania. Wszystko powinno być pod ręką. To nam ułatwi pracę i zapewni dobry efekt końcowy. To już ostatnia partia gniazdek do smażenia. Wyszło mi 16 gniazdek. Niech sobie stygną, a ja w tym czasie przygotuję krem. Krem z lodówki mieszamy energicznie, aby był miękki. Gniazdka już ostygły. Możemy je posypać obficie cukrem, pudrem. Rękaw cukierniczy z końcówką w formie gwiazdki napełniamy kremem. Krem wyciskamy na środek naszych gniazdek. Na kremie kładziemy jedną albo więcej wisienek, odsączonych wisienek w syropie. Gniazdka są przepyszne. Polecam Ci ten sprawdzony przepis. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao.